Siema, siema. Dzisiaj pokażę Wam kolejną moją strategię. Będzie ona znowu związana z mapami, tylko tym razem troszkę zmodyfikowana. Zapraszam do oglądania. Dodam tylko, że tym razem nie musimy używać TFT do sprzedawania loota, więc jeśli komuś nie odpowiadała poprzednia taktyka z farmienia map właśnie przez TFT, to tym razem nie musicie tego używać, żeby loota się pozbyć. 92% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc będzie mi bardzo miło, jak zostawisz subka. Dzięki. Nasz Atlas Tree zmienił się troszeczkę w porównaniu do tego atlasu, który był w poprzedniej taktyce o farmieniu map. I już Wam wszystko pokazuję i objaśniam. Przede wszystkim idziemy w shriny, ponieważ shriny są super źródłem dodatkowych mobów, a po drugie przyspieszają mocno clearing mapy, więc same plusy. Idziemy oczywiście w mapy, bierzemy sobie Delirium tak jak wtedy. Tutaj bierzemy, to jest bardzo ważny punkt, który sprawia, że Delirium Fog nigdy nie znika, ta mgła jakby. Czyli możemy sobie całą mapkę na spokojnie czyścić i nie musimy się martwić, że Delirium nam zniknie i stracimy dodatkowe moby. Tu sobie gwarantujemy też te Delirium, żeby mieć 100%, żeby zawsze było. Idziemy w nody na skaraby i na mapy. Tutaj bierzemy te wszystkie nody na mapki. Explicity. Później sobie idziemy te kółeczko, wybieramy na środku wszystkie quantity. Tutaj to w środku quantity reality. Troszkę więcej skarabów tym razem. Tutaj mamy te shriny. Też bardzo fajne mody, bo tutaj na przykład mamy, że shriny trwają dłużej i dają randomowy inny efekt. Więc to jest bardzo fajna i przydatna rzecz. No i tutaj sobie idziemy do góry, wszystkie explicity wybieramy. Oczywiście tutaj jeszcze skaraby jakieś. Tu kolejne explicity i tutaj. Te nody są też ważne. Tu idziemy w skaraby. Altary biorę czerwone, bo jak wiecie, to są moje ulubione altary. Możecie też pójść sobie analogicznie w niebieskie, czyli idziecie sobie tak i później tutaj na dół i wybieracie te punkty, a czerwone odznaczacie. To wychodzi tyle samo punktów, także możecie sobie podmienić, jeśli Wam się czerwone nie podobają. No i to jest pełen atlas 132 na 132. Jeśli macie troszkę mniej punktów, to możecie sobie odnieść na przykład te skaraby, czy jakieś modifiery, chociaż jakbym miał ściągać, to bym ściągnął te skarabowe nodziki, czy tutaj ten, bo zobaczcie, te na przykład dają 4, nie? Jak wam brakuje jednego punktu, to zajmijcie tego 3, bo po co 1% tracić. A z explicitów raczej bym nie zdejmował, bo chcemy też jak najwięcej tego quantity mieć i rarity, więc z tego nie rezygnujemy. Dobra, przechodzimy do skarabów. Jeśli chodzi o skaraby, to standardowo jak to w taktykach na farmienie map, będziemy używać 2 skaraby na 50% więcej mapek. I tutaj wchodzi fajna zmiana, ponieważ wcześniej używaliśmy skaraba na mapy Corrupted 8 mod. I musieliśmy te mapy później sprzedawać na TFT, a nie każdy to lubi, więc tym razem TFT tak naprawdę nie musimy używać do sprzedawania naszego loota, a zamiast tego skaraba wjeżdża skarab, który sprawia, że wszystkie mapy, które dropimy, mogą polecieć jako mapa Shaper, Elder, Conqueror lub Synthesist. I te mapy są bardzo fajne, one fajnie nam boostują zarobek, bo kosztują tak po 10-15 chaosów sztuka, mapy Conqueror kosztują po 20 sztuka. No i dosyć fajnie to schodzi, nie? Wystawiamy sobie to w bulku gdzieś tam w jakimś tabie że wszystkie itemy za jedną cenę i szybko można to sprzedać dużo łatwiej niż na TFT. No i ostatnim skarabem jest oczywiście skarab, który sprawia, że mamy 30% szans, że mapka nam się zduplikuje. To też jest fajne, bo jak lecą nam te jakieś na przykład Synthesis mapy czy Conqueror mapy, one mogą się zduplikować, a najważniejsze to, że mapy tier 17 nam się duplikują, bo to jest największy zarobek. Ja mapy tier 17 sprzedaję po 100 chaosów sztuka w bulku, 15-20 sztuk wystawiam co jakiś czas i to praktycznie od razu schodzi, więc 100, myślę, że nawet jakbyście za 110 duży bulk wystawili, to też by wam zeszło, także tier 17 mapki są super. Jeśli chodzi o odpalanie mapki robimy Corrupted 8 mod i teraz tak, możemy je albo kupić, możecie sobie poszukać na PoeTrade i kupić je w bulku, albo po prostu wejść na TFT, kupić 100 sztuk, raz kupicie, macie na dłuższy czas, no i kupujemy je około 10 chaosów sztuka można kupić takie mapy, ja to później doliczę do kosztu. No a jeśli macie te mapki, bo farmiliście już moją poprzednią taktykę lub chcecie na przykład tą poprzednią taktykę sobie pofarmić, żeby te mapy mieć, to zostawię wam linka w komentarzu do tej taktyki.
tak żebyście sobie te mapki mogli ogarnąć. No jeżeli mamy już swoje mapy, wkładamy oczywiście skaraby, które wcześniej wymieniłem. Jeśli chodzi o altary, to altar odpalamy taki, jaki wybraliśmy w Atlasie. Ja mam wybrany czerwony, więc wybieram sobie czerwony. I tym razem też zmiana w taktyce, nie wybieramy Quantity, tylko tym razem sobie poeksperymentowałem, poszedłem w Domination, wydaje mi się, że to jest lepsze, bo dodaje nam to 3 shriny, czyli dodaje nam to bardzo dużo mobów na mapie, to po pierwsze, a po drugie, jak jest więcej shrinów, to mamy więcej buffów na sobie, też tą mapkę szybciej czyścimy, no co oczywiście przekłada się na zarobek na godzinę, no bo szybciej czyścimy mapę, no to więcej mapy w godzinę zrobimy, prosta kalkulacja. Dobra, przejdźmy teraz do samej mapki. Cmentarz jest dosyć fajnym layoutem, szczególnie dla takich buildów jak mój, więc polecam wam robić cmentarz. O czym zapomniałem wam powiedzieć, to to, że w Atlasie nie bierzemy już punktu Singular Focus, czyli nie lecą nam tylko favorite mapy, ale ogólnie wszystkie mapy, bo tam jest tak, że mamy większą szansę na favorite mapę, ale jak poleci nam inna mapa niż favorite, to zamienia się w currency. Tutaj chcemy tych map dropić jak najwięcej, bo liczymy na jak najwięcej te 17 mapek, ale też tych Synthesis, Conqueror i tak dalej. Dlatego właśnie w taki sposób to robimy. Oczywiście nadal mamy sfavorowany cmentarz i jeśli jesteście leniwi i nie chce wam się sprzedawać tych innych mapek, bo to jest trochę roboty później z tym, to na mapach zbieramy tylko mapy cmentarz, no i wszystkie mapy oczywiście te 17 i te Conquerorowe i tak dalej. Klikamy oczywiście altary. W miarę jak najszybciej staramy się zabić bossa, ponieważ jak zabijemy bossa, to nie trafiają się altary na bossa i mamy więcej tych ciekawych altarów. A jeśli zastanawiacie się, jakie mody klikać, no to klikamy mody przede wszystkim na duplikację map, po drugie quantity, a jeśli nic z tego nie mamy, no to zawsze klikamy te altary na to, że mobki dropią dodatkowe rzeczy, jakieś chisele, chaosy i tak dalej. Później jak naklikacie tych modów kilka, tam 5, 6, 7, 8, jak się czasami nawet trafi, to jedna taka grupka tych altarowych mobów potrafi rzucić naprawdę sporo currency i to też fajnie boostuje zarobek. Ja właśnie w taki sposób latałem i to też troszkę się przyłożyło na to, ile zarobiliśmy. Dobrze, teraz nasz ulubiony element, czyli zarobek. Exines pokazuje nam 1265 chaosów. Jest to dokładnie cały ten loot, bez tych mapek, czyli dodajemy sobie 1265, dodać 60 cmentarzy, po 4 chaosy sztuka schodzą w bulku, czyli to jest 240 chaosów. No i tutaj też moglibyśmy zbierać te inne mapy, które lecą, tylko zbierając cmentarze, no ale z tymi innymi mapami jest tak, że byłoby dużo więcej zarobku, tylko wiecie, poleci wam 50 różnych typów map, po 2 sztuki, no i weź to później sprzedawaj. No możemy niby farmić to kilka dni i wtedy będzie sens, bo będziemy mieli każdej mapy po 20-30 sztuk, no i wtedy to będzie troszkę łatwiej, ale powiedzmy, że zbieramy same cmentarze i tylko to liczymy, żeby było łatwo. No i teraz przechodzimy do zakładki z mapami tymi fajniejszymi. Te 17 lecą jak lecą, w tej taktyce leci ich trochę więcej, bo odznaczyliśmy w drzewku punkt Singular Focus, czyli lecą nam tylko favorite mapy, a że Voidstone gwarantują łącznie 1,6% szans, że mapka się zmieni w tier 17 przy dropie jakiejkolwiek mapy, no to jak więcej map leci, to jest większa szansa, że ta mapa się skonwertuje w 17. To samo tyczy się oczywiście tych mapek innych, które weszły nam z tego skaraba, który nam to umożliwia. Te mapy warte są 1455 chaosów, bo to już podliczyłem, czyli dodajemy 1455 chaosów. No i koszt odpalenia 20 map wyszedł 525 chaosów, czyli odejmujemy od tego 525. Wychodzi 2435 chaosów profitu. I dzielimy to na 140, bo tyle kosztuje w tej chwili Divine. Wychodzi 17,39 Divine'a czystego profitu z godziny farmienia mojej taktyki. Także wygląda to całkiem przyjemnie. No i fajne profity, jak widzicie, może przynieść. Jeśli macie jakieś propozycje, o jakich strategiach mógłbym jeszcze nagrać, lub chcielibyście zobaczyć jakiś poradnik na temat czegoś związanego z PoE, to piszcie o tym w komentarzach. Postaram się je rozważyć i jeśli będzie coś ciekawego, to na ten temat nagram. Dzięki za oglądanie i do następnego. Siema.